Cześć, witam na kanale Smart Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji kolejnego projektora z systemem Google TV. Tym razem jest to projektor marki ETOE i dokładnie jeżeli chodzi o jego model, to jak widzicie jest to model A1363. Projektor, którego oczywiście największym atutem jest w pełni certyfikowany system Google TV, z certyfikacją również dla aplikacji VOD takich jak Netflix, Prime Video, Max, Disney Plus i tak dalej. Mamy też obsługę oczywiście asystenta Google, mamy obsługę Chromecasta, czyli mamy wszystko, czego moglibyśmy oczekiwać od w pełni multimedialnego projektora. A tak wygląda zawartość zestawu, czyli w zestawie mamy projektor, pilota zdalnego sterowania, ściereczkę do obiektywu, instrukcję obsługi, no i potężny dwuczęściowy zasilacz, który składa się właśnie z przewodu zasilającego. Tutaj taka typowa choinka. No i tutaj z drugiej strony oczywiście wtyk okrągły do zasilania projektora. Jeżeli chodzi o parametry tego zasilacza, zasilacz bardzo mocny 180 W, 24 V, 7,5 A. Ok, teraz przejdziemy do budowy i wykonania samego projektora. Jak widzicie, konstrukcja jest bardzo mobilna. Mamy tu nawet taki specjalny uchwyt do przenoszenia tego projektora. Na froncie oczywiście tutaj ta lampa o jasności 1000 ANSI lumenów. I to jest dobra wiadomość, ponieważ ten projektor zapewni Wam bardzo dobry obraz zarówno w nocy, jak też tutaj w dzień przy tutaj niepełnym zaciemnieniu pomieszczenia. Co ważne, cały ten silnik optyczny, czyli tutaj ta lampa z soczewki, jest szczelnie zamknięty w hermetycznej obudowie, dzięki czemu nie dostają się do wnętrza żadne zanieczyszczenia, takie jak jakieś kurz, pyłki, które mogłyby wpływać na pogorszenie jakości wyświetlanego obrazu. Obok mamy tutaj czujnik do autofokusa i też automatycznej korekcji trapezu. Producent twierdzi, że ten czas regulacji autofokusa to jest 1 sekunda, czyli bardzo szybki autofokus. Natomiast oczywiście to sobie za chwileczkę już sprawdzimy na żywo. Pod spodem oczywiście wentylatory chłodzące całą optykę. Z tyłu mamy też wyjście powietrza, chłodzenie tego projektora. Po bokach dwa głośniki i są to głośniki 10W, bardzo wydajne, czyli łącznie w tym projektorze mamy 20 W mocy muzycznej. No i teraz zobaczmy ten tylny panel. Oczywiście wejście zasilania, jest też USB, wejście HDMI, odbiornik sygnału pilota IR. Chociaż trzeba wspomnieć, że pilot oczywiście jest też pilotem Bluetooth, możemy go połączyć na dwa sposoby. No i wyjście dźwięku, na przykład do podłączenia słuchawek. Od góry, oprócz tego uchwytu do przenoszenia, zobaczcie, mamy też przyciski sterujące. I co ważne, mamy tutaj nie tylko przycisk Power, ale mamy tutaj pełny joystick do sterowania wszystkimi funkcjami tego projektora, bez konieczności korzystania z pilota. Od spodu, jak widzicie, 4 podgumowane nóżki, na której możemy ten projektor bezpiecznie postawić, ale jest też tutaj śruba, dzięki której możemy zamontować taki projektor na statywie. No i jeszcze w tym miejscu jest taka specjalna pokrywka, pod którą, jak widzicie, widzimy wnętrze tego projektora, natomiast nie ma tutaj żadnych filtrów, nie ma żadnych przycisków, więc tak naprawdę nie wiem, do czego tutaj ma to służyć. Ok, tyle technicznie, jeżeli chodzi o budowę, wykonanie. Za chwileczkę zobaczycie sobie dokładną specyfikację techniczną tego projektora. No i teraz jeżeli chodzi o sam pilot zdalnego sterowania, to jak widzicie konstrukcja dość duża, zasilana z dwóch baterii 3xA. Baterii nie ma w zestawie, więc trzeba będzie sobie je dokupić. Przyciski są miękkie, podgumowane, główny joystick sterujący, przyciski do obsługi funkcji tego projektora. Jest też tutaj regulacja dźwięku. Prawdopodobnie tutaj też tymi przyciskami będzie możliwość regulacji na przykład ostrości, a to sobie za chwileczkę sprawdzimy. No i jak widzicie są 3 przyciski funkcyjne do obsługi najpopularniejszych aplikacji VOD, takich jak YouTube, Netflix czy też Prime Video. Projektor pracuje pod kontrolą systemu Android TV w wersji 11 z nakładką Google TV. Myślę, że chyba większość z Was zna już ten system, tą nakładkę z Waszych telewizorów, też urządzeń typu Android Box. W tym miejscu macie potwierdzenie, że jest to system Android TV w wersji 11.
Mamy też, jak możecie zobaczyć, zabezpieczenia z 1 czerwca tego roku, no i certyfikację dla Netflixa. I teraz zobaczmy sobie jeszcze zabezpieczenia Widevin. Jak widzicie tutaj vendor Google, no i poziom zabezpieczeń L1, czyli ten najwyższy, pozwalający na odtwarzanie materiałów serwisów VOD w najwyższych rozdzielczościach. Jeżeli chodzi o specyfikację techniczną tego projektora, to na pokładzie 2 GB pamięci RAM, 16 GB pamięci wbudowanej, Wi-Fi dwuzakresowe w paśmie 2,4 i 5 GHz, procesor 4-rdzeniowy Cortex A53 taktowany zegarem 1550 MHz. Jest to MediaTek MT9630 wspierany grafiką Mali G52. A tutaj macie już pełną specyfikację techniczną tego projektora. To teraz sobie przejdźmy do ustawień samego projektora. Mamy tutaj automatyczny autofokus, automatyczną korekcję kątów. Natomiast możemy też wyłączyć te funkcje i regulować te wszystkie parametry ręcznie. I wydaje mi się, że chyba to jest lepsze rozwiązanie niż ta regulacja automatyczna, która nie zawsze według mnie działa tak jak powinna. Tutaj macie pokazane jeszcze, jak ta regulacja dokładnie wygląda, czyli tutaj każdy z boków możecie sobie dokładnie wyregulować, dopasować do tutaj waszego ekranu, tak żeby ten obraz oczywiście wyglądał jak najlepiej i ta regulacja ręczna działa naprawdę świetnie. Bardzo przydatną funkcją jest też ten zoom, który teraz widzicie, który pozwoli nam dopasować wielkość wyświetlonego obrazu do naszego ekranu, więc nie musimy odsuwać, przesuwać projektora. Możemy sobie ten obraz wyregulować właśnie za pomocą tego zoomu. Z pozostałych ustawień, opcje zaawansowane, możemy to właśnie włączyć tą automatyczną geometrię, czyli to ustawianie kątów. Możemy wykorzystać głośniki projektora jako głośnik Bluetooth. Mamy oczywiście projekcję przednią, tylną, możemy powiesić projektor do sufitu, tutaj nie ma z tym problemu. Pilot zdalnego sterowania, tutaj możemy sobie sprawdzić na przykład poziom baterii w tym pilocie. Projektor ma przypisane kilka trybów obrazu. Tutaj jak widzicie możemy też sobie ten obraz regulować według naszych preferencji, ostrość, nasycenie, kontrast. Możemy też zarządzać kolorami, no i oczywiście przy dźwięku również mamy kilka trybów domyślnych. Ustawienia Wi-Fi w paśmie 2,4 i 5 GHz. Przejdźmy sobie teraz do aplikacji. Jak widzicie na projektorze możemy sobie instalować dowolne aplikacje pod system Android TV, pod system Google TV. Jest to sklep taki, jaki znacie z waszych telewizorów. W tym sklepie znajdują się tylko aplikacje, które możecie obsługiwać pilotem zdalnego sterowania. Natomiast myślę, że żadnych aplikacji wam tutaj nie powinno brakować. Działa oczywiście Netflix na tym projektorze, nie ma z tym żadnych problemów. Działa aplikacja Prime Video, tutaj również możecie sobie ją instalować i z niej korzystać. Podobnie jeżeli chodzi o aplikację Max, która jest też bardzo popularną aplikacją VOD, aplikacja Disney Plus i tak dalej. Działa też aplikacja Player. Ok, teraz chciałem, żebyście sobie zobaczyli, jaka jest jakość wyświetlonego obrazu na projektorze Etoe Cili Pro i też, żebyście posłuchali sobie, jak wygląda kwestia dźwięku w tym projektorze. Chciałem tutaj też zwrócić waszą uwagę na dużą jasność wyświetlanego obrazu oraz jego równomierne podświetlenie. Tak więc to jest bardzo istotne. I teraz zobaczcie sobie jeszcze kilka takich przykładowych ujęć w pomieszczeniu całkowicie zaciemnionym i przy zapaleniu oświetlenia tylnego gdzieś za projektorem. Jak widzicie, cały czas ta czytelność jest na wysokim poziomie. I jeszcze jeden test. Teraz skierujemy centralnie na ekran oświetlenie LEDowe, czyli zasymulujemy tutaj światło dzienne i jak widzicie, projektor całkiem dobrze radzi sobie z wyświetlaniem obrazu w jasnych pomieszczeniach. Natomiast oczywiście, żeby uzyskać ten najlepszy efekt, no to potrzebujemy pomieszczenie całkowicie zaciemnione. Wówczas ta jakość obrazu będzie na tym najwyższym poziomie. Natomiast jeżeli macie taką potrzebę, potrzebujecie jakąś prezentację przeprowadzić w pomieszczeniu mniej zaciemnionym, to również ten projektor tutaj się sprawdzi.
Jeżeli chodzi o aplikację YouTube, to jest dokładnie ta sama aplikacja, jaką znacie z telewizorów czy też tabletów. Aplikacja prosta, przejrzysta, tutaj zdecydowanie prosta w obsłudze. Natomiast jedna rzecz tutaj mnie zaskoczyła na minus, a mianowicie maksymalna jakość, rozdzielczość tutaj odtwarzanego materiału wideo. Jak widzicie w aplikacji YouTube jest to tylko 1080p przy 60 klatkach na sekundę. Tak więc trochę szkoda, że nie ma tutaj możliwości wyboru 4K lub też przynajmniej 2K. Natomiast na plus, jak widzicie, obsługa kodeka AV1, który docelowo będzie głównym kodekiem do kodowania materiałów w aplikacji YouTube. Tak więc dobrze, że ten projektor to obsługuje. Sprawdźmy teraz działanie asystenta Google. Jaka jest pogoda w Krakowie? W Krakowie mamy teraz 11 stopni i zachmurzenie. Dzisiaj mamy przelotne opady. Najwyższa prognozowana temperatura. Otwórz aplikację YouTube. Otwieram aplikację YouTube. Wyszukaj filmy 4K. Otwórz aplikację Disney+. Otwieram aplikację Disney+. Na projektorze możecie też zainstalować proste gry. Ze sklepu Google Play możecie sobie też doinstalować przeglądarkę internetową i przeglądać sobie strony internetowe na dużym ekranie. Możecie też wyświetlać filmy bezpośrednio ze stron internetowych na dużym ekranie za pomocą projektora. Może ta prędkość działania tej przeglądarki nie jest jakaś powalająca, ale jak widzicie, możemy bez problemu z niej korzystać. No i na koniec sprawdźmy sobie jeszcze działanie Chromecasta. Wybieramy nasze urządzenie. No i po prostu przesyłamy sobie obraz z telefonu bezpośrednio na tutaj nasz ekran projekcyjny. Oczywiście możemy zatrzymywać, wznawiać odtwarzanie materiału wideo, przesuwać bezpośrednio z telefonu. Identycznie będzie to wyglądało, jeżeli chodzi o przesyłanie zdjęć. Jak widzicie, możemy bez problemu oglądać zdjęcia z naszego telefonu na dużym ekranie. Ok, i na dzisiaj to będzie tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję projektora Etoe Seal Pro model A1363. Jak widzieliście, projektor jest projektorem bardzo mobilnym, ma nawet ten specjalny uchwyt do przenoszenia. Jego największymi atutami są oczywiście system operacyjny Google TV oparty na Androidzie 11 oraz wysoka jasność tutaj projekcji 1000 ANSI lumenów, dzięki czemu z projektora możemy korzystać nie tylko w nocy w pełni zaciemnionym pomieszczeniu, ale również na przykład w dzień podczas jakiejś prezentacji w jakichś salach, gdzie to zaciemnienie jest nieco niższe i wówczas również ta czytelność obrazu będzie na dobrym poziomie. Jednym z większych atutów tego projektora są też głośniki. Jak pamiętacie, mamy tutaj dwa głośniki 10W, czyli łącznie mamy 20 W mocy muzycznej i to rzeczywiście pozwala komfortowo oglądać materiały wideo, czy też przeglądać jakieś prezentacje z dźwiękiem, bez konieczności podłączania jakiegoś dodatkowego zestawu kina domowego. Jeżeli chodzi o samą jakość obrazu, to przypomnijmy, że ten projektor pozwala nam wyświetlić obraz o przekątnej maksymalnie 200 cali, natomiast taką zalecaną tutaj przekątną optymalną jest 100-120 cali. Taką przekątną producent nam zaleca do tego projektora i wówczas ta jakość obrazu jest na najwyższym poziomie. Jak mieliście okazję się przekonać podczas tutaj tej krótkiej prezentacji, jakość wyświetlanego obrazu jest na całkiem przyzwoitym poziomie. Może te kolory mogły być nieco bardziej żywe, ale też mamy tutaj możliwość korzystania z tych trybów ręcznych i dopasowania tych kolorów do własnych preferencji, więc tutaj macie ten pole manewru. Oczywiście projektor wyposażony w automatyczny autofokus, no i mamy też automatyczną korekcję kątów, natomiast ja polecam tutaj, szczególnie jeżeli chodzi o tą korekcję kątów, korzystać z ustawień ręcznych, które znacznie lepiej się w tym projektorze akurat sprawdzają. Natomiast jeżeli chodzi o słabsze strony tego projektora, to na pewno należy zwrócić uwagę na brak możliwości wybrania w aplikacji YouTube
wyższych rozdzielczości niż 1080p. Oczywiście projektor jest projektorem Full HD, czyli jego maksymalna rozdzielczość natywna to jest właśnie 1080p, natomiast ma on możliwość skalowania materiałów w wyższych rozdzielczościach, czyli rozdzielczościach 4K do 1080p, dzięki czemu ta jakość obrazu byłaby zdecydowanie lepsza i tego mi w aplikacji YouTube tutaj ewidentnie brakuje. Oczywiście do projektora macie możliwość podłączenia jakichś dysków zewnętrznych z filmami 4K i wówczas one będą odtwarzane, przeskalowane do 1080p, natomiast no niestety, tak jak widzieliście w aplikacji YouTube, takiej możliwości już nie ma. Ja sobie ten projektor wprowadziłem do recenzji ze sklepu geekbuying.com. Jak widzicie, on na dzień dzisiejszy kosztuje 1596 zł i 92 grosze. Natomiast jeżeli będę miał dla Was jakieś kody rabatowe, no to oczywiście zamieszczę Wam je pod filmem, tak żebyście mogli kupić sobie ten projektor jeszcze nieco taniej. Pod filmem znajdziecie też bezpośredni link do tego sklepu, do tego projektora. Cena zawiera oczywiście już wszystkie opłaty, jakieś podatki, cło i tak dalej. I oczywiście mamy też darmową dostawę do Polski. Czas dostawy to jest między 3 a 12 dni roboczych. Zazwyczaj są to 4, maksymalnie 5 dni, tak więc szybki czas dostawy. Ok, z mojej strony na dzisiaj to będzie tyle. Oczywiście jak zwykle zachęcam Was do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, swoimi uwagami odnośnie tego projektora w komentarzach. Tak więc piszcie, jeżeli macie jakieś pytania, to również piszcie, będę w miarę możliwości starał się na nie odpowiadać. Ja ze swojej strony jak zwykle proszę Was o łapkę w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia w kolejnych recenzjach, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!